Rosalia nagrała teledysk do najnowszego utworu Berghain w Warszawie. I oczywiście wszyscy mówią o miejscach, w których był realizowany teledysk, a także o nawiązaniach do twórczości Kieślowskiego. Ale dlaczego tak naprawdę hiszpańska artystka zdecydowała się na realizację klipu właśnie w Polsce? Co ma z tym wszystkim wspólnego Kieślowski i jak wiele innych nawiązań filmowych możemy odnaleźć w tym teledysku? Odpowiedzi na te pytania postaram się odnaleźć w tym filmie. Zapraszam. To, co najbardziej uderza mnie w tym teledysku, to przede wszystkim konsekwencja. Od tytułu, i to zarówno albumu, jak i singla, przez artystów, których zaprosiła do realizacji tego utworu, grafiki, miejsca realizacji, aż po nawiązania filmowe. To wszystko jest podporządkowane jednemu tematowi, a jest nim przejście z ciemności do światła. Nie ma tu przypadkowych decyzji. Każdy element, kolorystyka, symbol, a nawet dźwięk eksploruje ten sam temat, tylko w nieco inny sposób. Zostańcie do końca i sami się o tym przekonajcie. Kontekst. Światło i ciemność. Utwór Berghain jest pierwszym singlem z nowego albumu Lux. Czyli można powiedzieć, że to taki prolog całego albumu? Dokładnie. Pierwszy utwór albumu, podobnie jak pierwsza scena w filmie, pokazuje kierunek, w którym będzie podążał cały album. Tytuł albumu, Lux, pochodzi z łaciny i oznacza światło. A tytuł omawianego singla, czyli Berghain, jest to nazwa jednego z najbardziej znanych klubów techno w Europie. O klubie można by było powiedzieć bardzo dużo, ale na potrzeby tego filmu skupmy się na tym, że symbolizuje on ciemność, mrok. Więc same tytuły pokazują nam kontrast. Światłość i ciemność. A potwierdzają to słowa artystki, która mówi, że ten album będzie pokazywał drogę od przywiązania do wolności, z ciemności do światła. Berghain to nie tylko zapowiedź albumu. To manifest kierunku, w którym Rosalia będzie podążać. Artyści. Symboliczne postacie. A teraz przejdźmy do dwóch artystów, których Rosalia zaprosiła do utworu. A są to Björk i Yves Tumor. I tutaj mamy pierwsze nawiązanie filmowe. Tańcząc w ciemnościach w reżyserii Larsa von Triera. Björk jest znana z charakterystycznego, bardzo emocjonalnego stylu śpiewania. Jest również znana z zagrania głównej roli w filmie Tańcząc w ciemnościach w reżyserii Larsa von Triera. Film opowiada o kobiecie, która pomimo tego, że traci wzrok, próbuje zachować nadzieję. Dlatego jej obecność może symbolizować jasną stronę, niewinność i nadzieję. A Yves Tumor? On z tego co wiem w filmie nie zagrał. Jest to artysta posiadający bardzo wyraźny wizerunek, często nawiązujący do upadłego anioła. Makijaż, tatuaże, szalone kolory włosów i wyzywające kreacje. A to wszystko po to, żeby wzbudzić skrajne emocje u widza. Od zauroczenia po nienawiść. I mamy ciemną stronę. Zobaczcie, że sam wybór artystów buduje nam kontrast. Światłość, ciemność. Niewinność, prowokacja. Sacrum, profanum. A teraz przechodzimy do strony audiowizualnej teledysku. Teledysk składa się z 5 sekwencji. Każda z sekwencji posiada swój wizualny styl. Sekwencja pierwsza. Stosunkowo filmowy obraz. Estetyka kojarząca się z dramatem psychologicznym. Stosunkowo dużo cienia. Bohaterka otwiera okno, wpuszczając światło i... fajnie jest to zrobione. Zobaczcie. Bohaterka przechodzi z ciemności do światła. Oprócz tego, tutaj, w tym miejscu stoi statuetka Maryi, czyli mamy od razu 2 tematy. Przejście z ciemności do światła, plus do tego sacrum profanum. Krótki kadr na buty, oczywiście z symbolem krzyża, jakby ktoś miał wątpliwość odnośnie sacrum profanum. Mamy tutaj również wprowadzenie symboliki serca, która będzie się przewijać przez cały teledysk. Zobaczcie, jak pięknie, niemalże klasycznie zagospodarowane kadry. Główna bohaterka jest w planie centralnym, wszyscy inni bohaterowie ją otaczają. Mamy pewność, kto tu jest głównym bohaterem, a oprócz tego zwróćcie też uwagę na kolor kostiumu, który jest czarny. Nawiązanie numer 2, kostka cukru. W 3 kolorach niebieskim Julie, grana przez Juliette Binoche, kończy rozmowę z mężczyzną, który wyznaje jej miłość. Zamiast odpowiedzieć, skupia wzrok na kostce cukru. To moment emocjonalnego odcięcia. Bohaterka zamyka się w sobie, nie pozwalając, by uczucia znów ją zraniły.
A jak ten motyw działa u Rosalii? W Berghain kostka cukru pojawia się chwilę po tym, jak bohaterka wpuszcza do mieszkania światło. Podobnie jak u Kieślowskiego, cukier uruchamia emocje, ale tu symbolizuje coś odwrotnego. Początek otwarcia, a nie zamknięcia. A co może oznaczać namakanie cukru? U Kieślowskiego namakająca kostka cukru to znak przemiany. Moment, w którym Julie zaczyna dopuszczać emocje. Rosalia używa tego samego symbolu, by pokazać, że muzyka i światło mogą pełnić tę samą funkcję. Obudzić uczucia, które wcześniej były ukryte w ciemności. Nawiązanie numer 3. Muzyka Preisnera. Zobaczcie tę scenę z filmu Podwójne życie Weroniki. Widzicie podobieństwo? Nawiązanie numer 4. Kadrowanie. Bohaterka stoi w pierwszym planie stosunkowo blisko, a orkiestra w drugim planie, zapełniając kadr. Prawdopodobnie wszystko nakręcone na stosunkowo szerokim obiektywie. Nawiązanie numer 5. Detale. Detale występują w większości filmów, ale u Kieślowskiego, szczególnie w filmie Niebieski, pełnią szczególną funkcję. Ich rolą jest pokazanie, że bohaterka zamyka się w świecie najbliżej otaczających ją przedmiotów, po to, żeby nie myśleć o stracie. Sekwencja numer 2. Przez całą sekwencję widzimy bohaterkę ubraną na biało. Wykonuje ona codzienne czynności. Towarzyszy jej orkiestra i śpiew chóralny w zwykłym mieszkaniu. Sacrum profanum. Taki kontrast daje bardzo ciekawy efekt. W tej sekwencji jest kontynuowany sposób opowiadania z sekwencji pierwszej, czyli mamy tutaj przede wszystkim kadry centralne, w głównej części mamy główną bohaterkę. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że bohaterka jest ubrana na biało, w przeciwieństwie do sekwencji pierwszej, gdzie jej suknia była koloru czarnego, plus do tego mamy wyraźny czerwony element. To można interpretować jako krew bądź namiętność, miłość. Każdy może sobie to dopowiedzieć we własny sposób. Zobaczcie, jak pięknie jest zagospodarowany ten kadr. To można powiedzieć, że to jest taki kadr trochę jak widzimy z opery na przykład, kiedy stoimy na balkonie. Bardzo ładnie jest to zrobione. Nawiązanie numer 6 i 7. Czarny łabędź. Zobaczcie na make-up. Jasne pióra. A teraz spójrzcie na kadr z filmu Czarny łabędź Darrena Aronofskiego. Widzicie podobieństwo? Zobaczcie, jak świadomie twórcy wybierają nawiązania filmowe i eksplorują temat ciemności i światła. W filmie Aronofskiego jesteśmy świadkami, jak główna bohaterka, Nina, przechodzi drogę od niewinności, jasnego łabędzia, do tytułowego czarnego łabędzia opartego na ciemnej stronie. Bohaterka Berghain przechodzi drogę odwrotną i na końcu przeradza się w gołębicę. Sekwencja trzecia. Po raz kolejny zmienia się kolor kostiumu, tym razem na taki błękitno-szary. Towarzyszymy bohaterce w dwóch sytuacjach, w których stara się naprawić serce. Te symboliczne, jak i te naturalne. Nawiązanie numer 8. Choroba serca. Zarówno u Kieślowskiego, jak i u hiszpańskiej wokalistki bohaterka ma chore serce. Jej serce jest za słabe do życia w pełni. W Berghain Rosalia pokazuje coś podobnego. Bohaterka próbuje naprawić serce, ale jej się nie udaje. W obu historiach serce symbolizuje wrażliwość, która może być ciężarem. Nawiązanie numer 9. Samotność w przestrzeni miasta. Na koniec widzimy, jak bohaterka wraca tramwajem do domu. Jest odcięta od innych ludzi. Otacza ją tylko muzyka. To jest bardzo częsty motyw w twórczości Kieślowskiego, szczególnie w Dekalogu. Polski reżyser bardzo często pokazywał dramaty ludzi, które odbywają się w przestrzeniach miejskich. Sekwencja kończy się powrotem do mieszkania. Sekwencja czwarta. Nawiązanie numer 10. Odbicia i refleksy. Kieślowski uwielbiał kręcić poprzez różnego rodzaju odbicia, przeszkody czy refleksy. I oczywiście ten zabieg jest stosowany przez wielu operatorów, ale jest to pewnego rodzaju znak rozpoznawczy polskiego reżysera. Na przykład w Podwójnym życiu Weroniki bohaterka obserwuje świat przez szklaną kulę.
a w 3 kolory czerwony bardzo często stosowano odbicia w szybach i oknach po to, żeby pokazać wizualnie, jak bohaterowie są od siebie emocjonalnie oddzieleni. Nawiązanie numer 11. Królewna Śnieżka. Kostium i scenografia od razu kojarzą nam się z bajką Disneya, która opowiada o niewinnej księżniczce. Z tą różnicą, że w teledysku ten świat jest przeniknięty mrokiem. Słyszymy głos Björk, niewinność i do tej pory wszystko się zgadza, aż do momentu, kiedy rozpoczyna się wokal If Tumor. Twórcy po raz kolejny reinterpretują znany motyw, nawiązując do głównego motywu teledysku. Ciemność i mrok. Sacrum, profanum. Sekwencja 5. Mamy tutaj montaż 2 stylistyk. Czarno-białego snu, dosyć ciemnego i ciepłego poranka. Może pojadę na grubo, ale co tam? Czy z czymś kojarzy wam się ten motyw? Może Harry Potter, a dokładniej jasna, świetlista postać, która odstrasza dementorów? Dokładnie tak, Patronus, czyli światło, które chroniło bohaterów, kiedy byli w niebezpieczeństwie. A 2 najsłynniejsze Patronusy z całej serii to Łania i Jeleń. Kostka cukru, zbliżenie na serce i przemiana w gołębicę, o której wspominałem już wcześniej. Nawiązanie numer 12. Kolory. I tutaj wrzucają się w oczy 3 najważniejsze kolory. Biały, czerwony, niebieski. W trylogii Kieślowskiego biały symbolizował równość. Przede wszystkim równość w relacjach. Film zadawał pytanie, co się dzieje, jeżeli jedna z osób kocha bardziej. Czerwony to braterstwo, więź, a niebieski wolność. Wolność w rozumieniu wolności emocjonalnej. Kieślowski w tym filmie pytał, jak żyć, kiedy wszystko się rozsypało. Podobnie jak kilkadziesiąt lat temu Kieślowski zreinterpretował dewizę rewolucji francuskiej, tak twórcy Berghain wchodzą w dialog nie tylko z twórczością polskiego reżysera, ale nawiązują do innych symboli obecnych w popkulturze. A wszystko skupia się w temacie kontrastów. Ciemność, światłość. Niewinność, kontrowersja. Sacrum, profanum. Rosalia deklaruje, że album będzie pokazywał drogę od przywiązania do wolności. Teledysk Berghain doskonale nakreśla drogę nowego albumu. A dlaczego Rosalia nagrała klip w Polsce? Rosalia poprzez liczne nawiązania. Od tematu, po sposób opowiadania historii, aż po muzykę, ewidentnie nawiązuje do twórczości polskiego reżysera. To tak, jakby składała hołd Kieślowskiemu i przenosiła jego sposób opowiadania o emocjach do współczesnej kultury pop. Realizując teledysk w Warszawie, artystka podkreśla dialog z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście jeszcze jakieś nawiązania i symbole, a jeżeli tego rodzaju analizy wam się podobają, zasubskrybujcie ten kanał.